Czasem jedna historia wystarczy, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w oczy psu, którego nikt nie widzi. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o bamboszu, o bólu, o bezsilności, o nadziei. To nie jest łatwa opowieść, ale to jest opowieść, która musi zostać usłyszana. Zapraszam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Kundel Podcastu. Dziś odcinek wyjątkowy, trudny, emocjonalny, ale też bardzo potrzebny. Bo choć na co dzień staramy się mówić o zwierzętach z czułością i nadzieją, to są sytuacje, których nie możemy i nie chcemy przemilczeć. Sytuacje, w których zwierzęta cierpią w ciszy, a ich oprawcy pozostają bezkarni, o ile ktoś nie odważy się przerwać tego łańcucha. Jako lekarz weterynarii wiem, jak ogromne cierpienie niesie ze sobą nieleczone zapalenie ucha środkowego. To nie tylko ból, to nieustający dyskomfort, który może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, a nawet do powikłań neurologicznych i śmierci zwierzęcia. Zwierzę w takim stanie nie rozumie, co się z nim dzieje. Drapie się do krwi, rzuca głową o ziemię, traci orientację, a w oczach widać już tylko strach i bezradność. I właśnie dziś opowiemy Wam historię bambosza, psa, który przez ponad rok żył z takim bólem, pozbawiony pomocy, zamknięty i zapomniany. Ale ten odcinek to nie tylko jego historia. To również opowieść o tym, co możemy i powinniśmy zrobić, gdy jesteśmy świadkami cierpienia zwierzęcia. Niezależnie od tego, czy jesteśmy fundacją, czy po prostu zwykłym człowiekiem, który nie chce odwracać wzroku. Głos oddaję Beacie, prezesce Fundacji Dom dla Kundelka, która nie tylko zna historię bambosza od podszewki, ale także każdego dnia walczy o prawa tych, którzy nie mogą mówić sami za siebie. Cześć, mam na imię Beata i jestem prezeską Fundacji Dom dla Kundelka. I dziś opowiem Wam coś, co wciąż mam w sobie, całym sercem. To historia bambosza. Bambosz to zwykły pies. Kundel. Nie jest trasowy, nie ma rodowodu, nie ma błyszczącej sierści ani sesji na Instagramie. Ale ma serce i ma ból. Taki, który nosił w sobie całkiem sam, przez ponad rok. Mieszka w takim małym kącie, za domem w ogródku, który bardziej przypomina zapomniany skrawek ziemi, pełen kurzu chwastów starych krzaków. I on z tego miejsca nie wychodzi. Od szczeniaka nie zna nic innego. Nie chodzi na spacery, nie wie, że można się bawić, że można wyjść, zobaczyć świat, że można być obok człowieka, który się troszczy. Siedzi tam, sam, niewidzialny, zapomniany. Zaczęliśmy dostawać sygnały. Ludzie z okolicy mówili, że pies wyje nocami, że rzuca głową o ziemię, drapie się do krwi i wygląda tak, jakby nie miał już siły na nic. I co ważne, to nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbował coś zrobić. Inne organizacje też tam były, ale wszystko kończyło się na rozmowach, bez efektu. Więc jedziemy i widzimy to na własne oczy. Bambosz ma poważne zapalenie ucha środkowego, nieleczone, zaniedbane od miesięcy. I ta choroba przeszła już dalej, na oko. Ból jest tak silny, że pies uderza głową o ziemię, trzęsie się, wyje, drapie się w panice, nie wie co zrobić, nie ma jak uciec. Na naszym kanale możecie zobaczyć ten moment. To trwa kilka sekund, ale wystarczy, żeby zrozumieć, czym jest cierpienie. A właściciel czasem jak wytrzeźwieje, rzuci mu do miski coś z marketu. A jak znowu wpada w ciąg, to pies żyje tylko dzięki sąsiadom i turystom, którzy latem przyjeżdżają i dokarmiają go zza płotu. Wzywamy policję i słyszymy, że sprawa ciągnie się od lat, że znają temat, ale psa nie odbiorą. Nie ma podstaw, nie ma decyzji, bo procedury.
Odjeżdżamy i płaczemy, bo wiemy, że ten pies znowu zostaje sam. Ale my nie odpuszczamy. Składamy zawiadomienie do prokuratury. Mamy świadków, mamy dokumentację i zostajemy przy tej sprawie. Co się dzieje dalej? Właściciel się wystraszył. Nagle magicznie zaczyna psa leczyć, bo wie, że teraz patrzymy, bo już nie jesteśmy tylko kolejną interwencją. Ale to nie wystarczy. Nie po tylu miesiącach bólu, nie po tym, co widzieliśmy i nie po tylu zgłoszeniach, które gmina i policja zignorowały. Bo klasyka, w urzędzie ktoś z rodziny, a funkcjonariusze nie potrafią ocenić stanu zwierzęcia. I tylko dlatego, że ktoś zadzwonił do mnie, coś się zaczęło zmieniać. I właśnie dlatego nie zapomnę i nie wybaczę, bo każde zwierzę zasługuje na to, by ktoś je obronił. Zdecydowanie, do końca, bez strachu. Dlatego powstał Fundusz Pomocy Prawnej Zwierzętom w ramach naszej fundacji, po to, żeby takie sprawy nie kończyły się na rozmowie, żeby nie znikały. Dzięki funduszowi możemy doprowadzać sprawy do wyroku. Mamy świetnych prawników, możemy być oskarżycielem posiłkowym, możemy stanąć w sądzie i powiedzieć: to było przestępstwo. Na stronie pomocprawnazwierzętom.pl znajdziecie sprawy, które już się zakończyły i te, które wciąż trwają. I to nie są tylko pliki, to są żywe historie z krwią, bólem, strachem i nadzieją. Dzięki temu funduszowi możemy działać i wygrywać. To kosztuje czas, pieniądze, siłę, ludzi. Dlatego walczymy o każdy grosz i będziemy wdzięczni za najmniejsze wsparcie. Walczymy też o to, by ludzie nie bali się mówić, bo przecież można to zrobić anonimowo. Dlatego mówię Ci dziś, jeśli widzisz cierpiące zwierzę, nie odwracaj wzroku. Zadzwoń, napisz, zrób zdjęcie, nagraj film, zrób coś, bo nawet jedno zdjęcie może uratować komuś życie. A jeśli nie wiesz co dalej, zajrzyj na naszą stronę, pobierz darmowy e-book w ich imieniu, zobacz jak możesz pomóc, bo nawet jeśli jesteś osobą prywatną, masz prawo zgłosić przestępstwo, masz prawo wymagać działania. Zwierzęta nie mają głosu, ale Ty masz i możesz go użyć. Na koniec chcę Was uspokoić. Będziemy codziennie sprawdzać, co dzieje się z Bamboszem. To tylko 20 kilometrów od nas. Byliśmy tam osobiście wczoraj, byliśmy dziś, jutro też jedziemy. Chcemy monitorować leczenie Bambosza, a jeżeli zajdzie konieczność, my sami z zaprzyjaźnionym lekarzem weterynarii będziemy go leczyć. Chcemy zbliżyć się do niego, chcemy, żeby nam zaufał. Dostanie zabawki, witaminy, minerały i codziennie pełnowartościowe mięsne puszki i przysmaki, których wcześniej nigdy nie miał okazji poznać. Dla niego to coś zupełnie nowego. Smak czułości, którego nikt mu nigdy wcześniej nie podarował. I niech to będzie początek nowego rozdziału. Właściciel nadal nie wyraża zgody na zrzeczenie się Bambosza na rzecz fundacji, a bez jego zgody nie mamy prawa go zabrać. Jak już wiecie, policja nie pomaga. Prawo nas nie chroni. Gmina konsekwentnie umywa ręce, bo kat to rodzina jednego z pracowników. I choć serce pęka, musimy czekać. Ale powtarzam, nie zostawiamy go. Będziemy tam, każdego dnia, obok. Z otwartym sercem i gotowością, by działać, gdy tylko pojawi się szansa. Za każdym razem Bambosz dostanie coś więcej niż jedzenie. Dostanie obecność, dostanie dotyk, troskę i bezpieczeństwo. I choć teraz nie może być z nami, wiem jedno. Prędzej czy później Bambosz trafi pod naszą opiekę, a wtedy już nikt, nigdy
nie zostawi go samego. I na koniec dziękujemy Beacie, prezesce Fundacji Dom dla Kundelka, za jej obecność, determinację i to niezwykłe zaangażowanie, z jakim od lat walczy o prawa zwierząt. Ten odcinek to nie tylko głos w sprawie bambosza, to głos w sprawie tysięcy zwierząt, które w ciszy znoszą cierpienie za zamkniętymi drzwiami, w zarośniętych ogrodach, ciemnych piwnicach, na uwięzi i w samotności. Pamiętajcie, jeśli jesteście świadkami przemocy wobec zwierząt, nie pozostawajcie obojętni. Nie musicie działać sami. Możecie zgłosić sprawę do organizacji prozwierzęcych, takich jak Fundacja Dom dla Kundelka. Możecie napisać, zadzwonić, przesłać anonimową informację. Każda z tych form jest ważna i może uratować życie. Rozumiemy, że nie każdy ma siłę czy odwagę, by samodzielnie interweniować. To naturalne. Ale właśnie po to istnieje Fundusz Pomocy Prawnej Zwierzętom, by działać tam, gdzie inni się boją. Fundacja Dom dla Kundelka nie odwraca wzroku. Reaguje, pomaga, walczy i daje nadzieję. Niech ten odcinek będzie przypomnieniem, że dobro zawsze zaczyna się od jednego głosu. Czasem wystarczy jedno zgłoszenie, jedno zdjęcie, jedno „nie zgadzam się”, by odmienić czyjeś życie.